Jesteśmy już razem od jakiegoś czasu i moi stali słuchacze wiedzą, że na moim kanale zajmuję się różnymi sprawami. Tymi bardziej znanymi, ale czasem uda mi się znaleźć i opowiedzieć wam coś, czego nie słyszeliście wcześniej. Jednak wiecie dobrze, że nie boję się poruszać naprawdę ciężkich i brutalnych spraw. Ale kiedy ta zbrodnia wpadła mi w ręce, nie tylko okazało się, że sama jej nigdy wcześniej nie znałam, ale zmroziła mnie okrutnie i pozostawiła wielki ból w moim sercu. Nie umiem tego wyjaśnić, jak to działa, ale niektóre sprawy bolą mnie bardziej, a ta siedzi mi pod kopułą i wyjść nie chce. Więc bądźcie gotowi, bo zabieram was w podróż po umyśle prawdziwego zła. Był to człowiek, który zadawał ból i terror ponad miarę. Człowiek, którego zbrodnie są tak ohydne, że podjęto próby usunięcia wszystkich jego danych z internetu. Zbrodnie tak przerażające, że funkcjonariusze pracujący nad tą sprawą mieli problemy psychiczne przez lata po jej zakończeniu. A sposób, w jaki pastwił się nad niewinnymi, pokazał poziom brutalności, jakiego niewielu było świadkiem wcześniej. To historia czystego i nieustępliwego horroru. Tu Agata the Storyteller, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby podbić i polubić ten film, to naprawdę mi pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Niech się niesie. Chciałam was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem wam bajkę o Igorze Anatoliewiczu Irtyszowie. Zacznijmy tam, gdzie opowieść znalazła praktycznie swój koniec. Był 29 września 1994 roku, Petersburg, Rosja. Tego popołudnia dziewięcioletni Usain Konstantin Kosman wracał do domu jak co dzień. Kompletnie nie podejrzewał, że w miejscu tak mu dobrze znanym i bezpiecznym dozna największej krzywdy w jego krótkim życiu. Po tym jak podszedł do klatki wieżowca, w którym mieszkał, zadzwonił domofonem, który odebrała jego ukochana mama. Myślę, że spokojnie mogę pokusić się o stwierdzenie, że nie jeden raz poczuliście taki stan błogości, że jesteście już bezpieczni. Niekoniecznie w kontekście, że ktoś was gonił czy coś w tym stylu. Najzwyczajniej w świecie taki mentalny spokój, że już jesteście praktycznie w domu. I tak zapewne czuł się Jusan, wchodząc do wewnątrz ciepłej klatki schodowej. Tylko że nie zauważył, że za jego plecami czaiło się zło. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy drzwi wejściowe miały się już zamknąć, tajemnicza postać wśliznęła się tuż za nim do wewnątrz. Był nim chudy, młody mężczyzna, którego chłopiec nie rozpoznał, ale uznał, że zapewne mieszka w tym bloku. Był to wysoki budynek i mieścił wiele mieszkań. Chłopiec nie znał wszystkich lokatorów, więc zapewne był jednym z tych, których nie miał okazji zapoznać. Nadal nic nie podejrzewając, wszedł do windy, aby wjechać na swoje piętro. Mężczyzna wsiadł również. Obydwaj wpatrywali się w drzwi windy, kiedy zamknęły się ze skrzypnięciem. I wtedy wszystko potoczyło się błyskawicznie. Nieznajomy rzucił się na zaskoczonego Jusana, praktycznie uniemożliwiając mu jakąkolwiek reakcję. Choć napastnik był bardzo szczupły, nadrabiał wzrostem, więc dziewięciolatek nie miał najmniejszych szans. Dodatkowo wielkie dłonie mężczyzny bez problemu oplotły smukłą szyję dziecka i bardzo szybko pozbawiły go dopływu tlenu. Chłopak stracił przytomność, ale nadal żył. Napastnikiem był oczywiście Igor, który tego dnia wyszedł na kolejne łowy.
Zaciągnął nieprzytomne dziecko z dala od potencjalnych świadków i ukrył się z nim w pokoju gospodarczym na najwyższym 15 piętrze budynku. Zapewne pamiętacie, bo jak można by o tym zapomnieć, że matka chłopca czekała na niego w mieszkaniu. Kiedy nie przychodził, zaczęła się w końcu zastanawiać, co go zatrzymało. Początkowo to była tylko myśl, przelotna, ale brzęcząca jej w głowie. Tylko, że nie zakładamy zazwyczaj najgorszego scenariusza już na samym początku. Może spotkał kolegę na korytarzu, albo zaszedł do kogoś po drodze do mieszkania. Da mu chwilę, tak sobie pomyślała. Ale minuty leciały, a Jusana nadal nie było. Dlatego stwierdziła, że przejdzie się po sąsiadach i zapyta, czy jej syn nie zapodział się u kogoś z nich. Pukała od drzwi do drzwi, a każda odpowiedź mówiąca, że nikt nie widział chłopca, wpędzała ją w coraz większy stan paniki. Tymczasem na 15 piętrze trwał prawdziwy horror. Chłopiec nadal był nieprzytomny, co może być niewielkim pocieszeniem, ale w sumie nie wiem, czy jest to stwierdzenie na miejscu. Bo to, co stało się z tym biednym dzieckiem, to chyba najgorsze, co w życiu słyszałam. Igor Irtyszow miał jasny cel. Był drapieżnikiem seksualnym, a ten chłopiec był idealną ofiarą. Dokładnie w jego typie. Kiedy znalazł się w pomieszczeniu gospodarczym, wykorzystał nieprzytomnego Jusana. Ale niestety to nie był koniec tego, co miał w planach dla swojej ofiary. Po tym, jak zaspokoił swoje obrzydliwe żądze, rozpoczął kolejny etap. Powiem to wprost, bez owijania w bawełnę, bo nie ma co tego cukrować. Wsadził chłopcu palce do odbytu, aby go rozchylić wystarczająco szeroko, by wprowadzić tam coś innego. I nie to, co myślicie, to już było. Mówię o haku, metalowym haku. Tak dokładnie, właśnie jak jakiś zwyrodniały kapitan Hook. Tym hakiem rozerwał to biedne dziecko całe krocze, aż po pępek. Rozpłatał go jak jakąś rybę. Ból i szok ocuciły Jusana, ale ten szok był tak wielki, że nawet nie bardzo mógł krzyczeć, bo walczył o każdy oddech. Patrząc na to, co się z nim dzieje, pewnie myślał, że to jakiś koszmarny sen, że to nie może dziać się naprawdę. Ale niestety to była rzeczywistość, bo na jego oczach ten obcy mężczyzna wyrywał jego wnętrzności, głównie jego jelita. Wyciągnął wszystkie, całe 8,5 metra, a następnie zaczął się w nie wgryzać. Normalnie wziął je i zaczął rzuć, przerywając je i wysysając ich zawartość. Czujecie to? Bo to jest poziom zżygu chyba najwyższy, jakiego do tej pory doświadczyłam, od kiedy opowiadam wam historie kryminalne. Ale nie, to jeszcze nie koniec. Ta chora konsumpcja trwała chwilę i kiedy najwidoczniej się zaspokoił, to co odgryzł i zostało mu w rękach, wrzucił do stojącego w pomieszczeniu wiadra. Był chyba przekonany, że chłopiec nie żyje, bo kto przeżyłby coś takiego. Ale Jusan kurczowo trzymał się życia. Co gorsza, nadal był przytomny i świadomy tego, co się z nim dzieje. Napastnik wyszedł, a chłopiec jakąś nieziemską siłą woli wydostał się z pomieszczenia i przeczołgał się pod drzwi swojego mieszkania. Wróćmy do jego matki, która w tej chwili już w panice biegała po całym budynku, szukając syna. Nawet przez myśl jej nie przeszło, że jej ukochane dziecko jest właśnie mordowane w tak brutalny sposób. I to zaledwie kilka pięter wyżej, nadal w tym samym budynku. Wróciła do mieszkania po kolejnej rundzie po piętrach, pewna, że tym razem wzywa milicję, kiedy usłyszała lekkie stukanie do drzwi. Natychmiast pobiegła otworzyć. Może to jej syn? I wtedy jej świat stanął w płomieniach, a jej krzyk niósł się po korytarzach, wzbudzając trwogę w sercach tych, którzy ją słyszeli. Na podłodze przed jej drzwiami leżał jej cały we krwi syn, blady jak śmierć, a za nim ciągnęła się smuga posoki oraz jego własne wnętrzności nadal przyczepione do jego ciała. Patrzył na nią z bólem i przerażeniem i wyciągał bladą i drżącą dłoń, szukając ratunku i ulgi w ramionach matki. Późniejsze wydarzenia nie są jasne.
Ktoś wezwał pomocy, przyjechały służby. O dziwo, chłopak nadal żył. Był przytomny i mówił. Bardzo dużo mówił. Co najważniejsze, był w stanie idealnie opisać sprawcę. Miał mnóstwo czasu, żeby się mu przyjrzeć, bo atak trwał bardzo długo i wrył mu się w mózg już na zawsze. Milicja była już na tropie tego potwora, więc informacje, jakie przekazał im Yusan, były tymi, na które czekali od dawna. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w Petersburgu doszło do wielu brutalnych ataków i władze uznały, że to najlepsza szansa, jaką mieli na złapanie sprawcy. Ta przerażająca zbrodnia była tylko jednym z wielu brutalnych ataków popełnionych przez Igora Irtyszowa. No ale co mogło doprowadzić człowieka do takiego zepsucia i dlaczego na swoje ofiary wybierał tych najbardziej niewinnych? Naturalnie, aby to zrozumieć, musimy wrócić do jego korzeni. I tu nie będzie wielkiego zaskoczenia. Podobnie jak wielu innych zabójców i oprawców, Irtyszow miał ciężkie początki oraz sam był kiedyś ofiarą. Przyszedł na świat 16 stycznia 1971 roku w obwodzie krasnodarskim, w miejscowości Krasny Hutor w południowej Rosji. Niestety miał wielkiego pecha już na starcie, bo obydwoje jego rodzice pili do oporu i bili go niemiłosiernie. I jego matka nie srała się w tańcu i chlała przez całą ciążę, co pewnie miało pierwszy wpływ na jego rozwój. Irtyszow pozbawiony był podstawowej opieki, co raczej nie jest zaskoczeniem. Był niedożywiony i nie otrzymywał żadnej czułości. I nie mówię tu o sytuacji, że nie dostał kolacji za karę czy coś w tym stylu. Mam na myśli poważne niedożywienie. Niejednokrotnie był tak skrajnie wychudzony, że nie był w stanie bawić się z innymi dziećmi na podwórku i tylko siedział pod płotem lub pod jakimś drzewem. Taka słabość prowadziła do tego, że jak to bywa w przyrodzie, został uznany przez otoczenie za najsłabsze ogniwo, więc inne dzieciaki mu dokuczały. Był idealną ofiarą. Nie był w stanie się bronić oraz nie było nikogo, kto by się za nim wstawił, bo jego rodzice zajmowali się tylko tym, żeby mieć co do kieliszka wlać. Co ich obchodziło, że ich syn jest maltretowany przez okoliczną dzieciarnię? Jak na razie jego droga usłana była bólem, strachem i osamotnieniem. A szkoła była kolejnym miejscem, w którym dawano mu do zrozumienia, że nie jest tam mile widziany. Nadużywanie alkoholu przez jego matkę w ciąży i chroniczne niedożywienie miały zapewne spory wpływ na jego rozwój intelektualny. Najzwyczajniej w świecie był mało rozgarnięty. Nie dość, że dzieciaki nie dawały mu żyć, to jeszcze nauczyciele dokładali swoje. To sprawiło, że Igor nie pojawiał się w szkole zbyt często. Szkoła początkowo się interesowała, ale olewczy rodzice nie zamierzali pilnować edukacji syna, więc szkoła też postawiła kreskę na nim i nikt po pewnym czasie już go nie szukał. Po raz kolejny to dziecko padło ofiarą obojętności. Rodzina Irtyszowa dość wcześnie się rozpadła. Kiedy chłopak miał 7 lat, jego ojciec pewnego dnia wyszedł z domu i już nigdy więcej nie wrócił. Igor nie spotkał go już więcej w swoim życiu. Na dodatek 3 lata później, czyli mając 10 lat, Irtyszow został ciężko ranny. Podczas przechodzenia przez ulicę został potrącony przez samochód i doznał ciężkiego urazu mózgowo-czaszkowego. Chłopak ledwo przeżył, a obrażenia spowodowały u niego epilepsję pourazową. Dodatkowo zdiagnozowano u niego oligofrenię, czyli upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Ten moment można uznać za punkt zwrotny w jego życiu, ponieważ po wypadku Igor zaliczył zmianę osobowości o 180 stopni. Stał się drażliwy i miewał częste wybuchy agresji. Jednak dość istotne, a przynajmniej dla mnie było to, że spotkałam się z informacjami, które stawiały wszystko w innym świetle. Owszem, jego wypadek jest potwierdzony dokumentacją medyczną, jednak uznaje się, że jego obrażenia nie były aż tak silne i że jego niepełnosprawność wynikała z czegoś innego. I nie była też tak duża, jak to przedstawiano później, chociażby w sądzie.
Wiele osób twierdziło, że wersję o bardzo silnym uszkodzeniu mózgu wysnuła obrona i sama matka Irtyszowa, która chciała wyłudzić świadczenie opiekuńcze na syna inwalidę, a obrona liczyła na orzeczenie niepoczytalności. Jak było? Ciężko stwierdzić. Zapewne prawda leży gdzieś po środku. Niemniej jednak wypadek rzeczywiście się zdarzył, a Igor ucierpiał w nim. Opieka nad chorym dzieckiem była całkowicie poza obszarem zainteresowania jego matki, która nigdy nie wykazywała instynktu macierzyńskiego. I przy pierwszej możliwej okazji pozbyła się syna, wysyłając go do szkoły z internatem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Jak tylko przekroczył próg tego przybytku, rodzicielka umyła od niego ręce i nigdy więcej się z nim nie skontaktowała. Irtyszow był teraz całkowicie porzucony. I choć mogła to być dla niego szansa na nowy początek, szkoła z internatem stała się dla niego osobistym piekłem. Starsi uczniowie znęcali się nad nim i bili go, a najbardziej dostawało mu się za jego drobną budowę ciała i kobiecy głos. Z czasem nadużycia przerodziły się w powtarzające się napaści seksualne ze strony grup starszych mężczyzn. I choć później był prawdziwym potworem, nie sposób nie pochylić się nad tym, jak wielkiej szkody doznał w tym miejscu, które miało zapewnić mu bezpieczeństwo. Trudno sobie wyobrazić, jak głębokie szkody wyrządziło to w jego psychice wraz z porzuceniem. Jednak to właśnie w tych mrocznych i rozpaczliwych czasach zaczęły się ujawniać zalążki jego brutalności. Po opuszczeniu szkoły specjalnej Irtyszow próbował znaleźć spokój i rozpocząć normalne życie. Uczył się na stolarza, co było bardzo dobrym kierunkiem, ale nigdy nie udało mu się znaleźć stałego zatrudnienia. Miotał się, a sytuacja życiowa zmusiła go do zarabiania na życie i mając się dorywczych prac, takich jak bycie mleczarzem, sprzątaczem czy kucharzem, tylko po to, żeby przeżyć, a nie żyć. Zdesperowany, by znaleźć coś więcej, zaoszczędził te niewielkie pieniądze, jakie mógł, i udał się do Moskwy, mając nadzieję, że znajdzie jaśniejszą przyszłość. Jednak zamiast odmienić swój los, wpadł z deszczu pod rynnę, bo pracy było mało i często spał na ulicy, nie mogąc opłacić nawet pokoju w jakimś pensjonacie, nie wspominając o wynajęciu mieszkania. Jego sytuacja była na tyle ciężka, że dniami potrafił chodzić bez jednego posiłku, co przywodziło mu na myśl ciężkie czasy jego dzieciństwa i sprawiało, że był na skraju załamania. W 1993 roku, rozczarowany życiem w Moskwie, Irtyszow postanowił zaryzykować po raz kolejny. W sumie nie miał już nic do stracenia, więc przeniósł się do Petersburga. I była to słuszna decyzja, bo w końcu udało mu się znaleźć pracę na dłużej, która nie była niczym specjalnym, jednak dawała namiastkę stabilizacji. Zahaczył się na tak zwanym zmywaku w kawiarni Pegasus Cafe. Ale to, co miało być tylko przetrwaniem, zaczęło się stabilizować i szybko awansował na stanowisko kelnera. To naprawdę pozwoliło Igorowi rozwinąć skrzydła. Zaczął się otwierać, stał się pewniejszy siebie, a jego poczucie stylu stało się odważniejsze. Zaczął rozjaśniać włosy na blond i nosić bardzo modne ubrania. Kawiarnia Pegas była dość ciekawym miejscem samym w sobie, ponieważ nieoficjalnie była centrum spotkań petersburskiej społeczności LGBT. Jeśli od razu zapaliła wam się czerwona lampka, to nie jesteście sami, bo mi również. Jak to jest możliwe, że w Rosji mogło istnieć takie miejsce? Jest to kraj znany z otwartej niechęci do homoseksualizmu, ale ważne jest osadzenie w konkretnym czasie. A nam mianowicie mówię o roku 1993. To były zupełnie inne czasy i inny świat niż to, co jest dziś. Rok 1993 był przełomowy, jeśli chodzi o sytuację osób LGBT. Właśnie w tym roku Rosja dokonała wielkiej zmiany prawnej. A mianowicie ówczesny rząd pod przywództwem Borysa Jelcyna zdekryminalizował kontakty homoseksualne.
Przed tą zmianą obowiązywał słynny artykuł 121, zgodnie z którym takie kontakty zagrożone były więzieniem. Po jego zlikwidowaniu była istna bonanza i dziki zachód obyczajowy. Irtyszow, jak wspomniałam, odnalazł się doskonale w Pegazie. Jednak jego współpracownicy nie lubili go. Uważali go za próżnego i egocentrycznego awanturnika, który rozsiewał plotki, by wywołać zamieszanie. Ale choć załoga go odrzucała, on się nie przejmował, ponieważ mimo dramatu bogaci klienci baru uważali go za dziwnie urzekającego i wkrótce odkrył bardziej lukratywny sposób zarabiania pieniędzy. Zrozumiał, że najwięcej zyska sprzedając się bywalcom baru. Stałych klientów znalazł pracując właśnie w barze, gdzie przeniósł się w pewnym momencie na stałe. Nie tylko jego wygląd sprawił, że był popularny wśród zamożnych mężczyzn, ale także jego agresywne, wręcz sadystyczne podejście do intymności. Mimo że regularnie odbywał stosunki seksualne z mężczyznami, nadal upierał się, że nie jest gejem. Mężczyźni byli dla niego tylko źródłem dochodu. Spał z kobietami dla przyjemności, mimo że większość z nich uważała go za nieatrakcyjnego bądź zniewieściałego wręcz. Ale wewnątrz Irtyszowa kipiało. Nie był już dłużej w stanie kontrolować swojej ciemnej strony. Z czasem jego apetyt na sadystyczne podniety stawał się coraz trudniejszy do zaspokojenia bądź okiełznania. Przy dobrowolnych spotkaniach pragnął czegoś mroczniejszego. Choć przekraczał coraz to nowe granice, przyzwolenie partnera nie dawało mu tego, czego potrzebował, czego pragnął. Apetyt na prawdziwą ofiarę, która doprowadziłaby go do przekroczenia granicy ostatecznej. Już od dawna krążyły mu po głowie wizje obrzydliwych rzeczy, jakie chciałby robić z innymi. Dlatego zanim dokonał pierwszego, zdecydował dokładnie, co zamierza i kto będzie jego celem. Jego plan był prosty i złowrogi. Będąc częścią petersburskiego świata prostytucji, znał miejsca, gdzie dochodziło do największej ilości schadzek. Te miejsca zwane były pleszkami. Stwierdził, że pierwszy etap nie będzie za bardzo różnił się od tego, co robił już niejednokrotnie. Więc zaczai się w okolicznym parku i będzie czekał na idealną ofiarę. Mieli nimi być młodzi mężczyźni będący w parku z wiadomego powodu. Będzie wybierał takich, których według niego będzie łatwo obezwładnić. Byliby bezbronni i całkowicie nieświadomi. Predatora czekającego w cieniu. To był jeden z elementów, który go podniecał. I choć udało mu się napaść na kilku młodych mężczyzn, ostatecznie to nie było to, czego pragnął. Bo na sam koniec okazywało się, że oni jednak tego chcieli. Może nie początkowo, ale potem poddawali się mu i brali udział chętnie w tym, co się działo w krzakach. Więc nadal nie czuł się zaspokojony. Do pierwszego, prawdziwego ataku doszło w lecie 1993 roku. Choć zamierzał napaść na konkretny typ, tego dnia zauważył trzech chłopców idących przez park. Wszyscy byli w wieku około 11 lat, ale nie ma dokładnego wieku. Czekał cierpliwie ukryty między drzewami. Właśnie skończyli trening i najwidoczniej czuli się bezpiecznie, bo szli rozmawiając i śmiejąc się, nie mając pojęcia, że są śledzeni. Kiedy Irtyszow był pewien, że nikogo innego nie ma w pobliżu, wykonał ruch. Podszedł do chłopców, wyciągnął nóż i zagroził, że ich zabije, jeśli nie zrobią tego, co im każe. Jeden z chłopców natychmiast uciekł, zostawiając dwóch pozostałych na pastwę napastnika. Jeden z nich chciał również uciekać, ale drugi się zawahał i Igor go złapał. To przesądziło o losie obydwu, ponieważ okazało się, że chłopcy byli braćmi i drugi z chłopców pozostał, żeby nie pozostawić brata samego, stając się w ten sposób drugą ofiarą. To, co wydarzyło się później, nie jest do końca jasne.
Irtyszow wyciągnął z kieszeni kurtki strzykawkę zawierającą cuchnącą, dziwnie zabarwioną substancję i zmusił braci do otwarcia ust, wstrzykując im płyn i kazał im go połknąć. Nie wiadomo, czy chciał ich ogłuszyć, czy po prostu ich steroryzować, ale to, co było w strzykawce, pozostaje niejasne, ponieważ zgodnie z aktami sprawy chłopcy twierdzili, że nie miał on na nich żadnego wpływu. Nadal dzierżąc nóż, zaciągnął braci za drzewa i brutalnie wykorzystał ich, jednego po drugim. Gdy skończył, uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając przerażonych braci przy życiu, ale na zawsze serwując im blizny w psychice. Kiedy doszli do siebie na tyle, żeby wstać, pobiegli do domu i powiedzieli o wszystkim rodzicom, którzy wezwali milicję. Chłopcy opisali napastnika jako szczupłego, około 25-letniego mężczyznę z rozjaśnionymi blond włosami. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania, ale choć robili wszystko, co w ich mocy, niczego nie znaleziono. A Irtyszow po swojej przerażającej zbrodni wrócił jakby nigdy nic do pracy w Pegazie. To był dopiero początek, ponieważ potwór, który się przebudził tego dnia w parku, nie miał zamiaru pójść ponownie spać. W lutym 1994 roku Irtyszow spędził jeden z nielicznych wolnych dni pijąc alkohol w Pegazie. Nie miał żadnych przyjaciół, dlatego choć nikt w pracy go nie lubił, i tak spędził tamten dzień. Był już dobrze wstawiony, kiedy poczuł impuls, dziwne swędzenie gdzieś pod skórą. Postanowił pójść na spacer, ale nie taki dla zdrowotności. To były łowy. Zauważył chłopca wracającego ze szkoły do domu. Zwrócił na niego uwagę przez jego plecak. Był on swobodnie przewieszony przez ramię i miał wzór w wojownicze żółwie ninja. Bardzo charakterystyczny. Irtyszow podążył za nim, obserwując każdy jego ruch. Następnie chłopak wszedł do budynku mieszkalnego, zapewne w nim mieszkał, a drapieżnik po cichu wśliznął się za nim. Wykorzystał moment, gdy mechanizm zwalniający zamykał drzwi. To dało mu czas na zablokowanie ich, zanim się zatrzasnęły. Nie czekał, tylko od razu rzucił się, zakrywając usta chłopcu dłonią i zatykając mu nos. Dusił go, aż ten zemdlał. Gdy był już pewien, że ma kontrolę nad dzieckiem, zaciągnął go do pomieszczenia gospodarczego i wykorzystał go seksualnie. Przez cały atak zaciskał chłopcu dłoń na szyi, co ostatecznie doprowadziło do śmierci dziecka. Był pijany i przytłoczony nikczemnością swojego postępowania. Chęć dominacji i skrzywdzenia kogoś to jedno, ale zabicie to już kolejny poziom, na który w tamtym momencie chyba nie był jeszcze gotowy. Później przyznał, że posunął się za daleko i że nigdy nie miał zamiaru go zabić. Mimo wyrzutów sumienia, jak twierdził, nie omieszkał zabrać ze sobą trofeum kolorowego plecaka z żółwiami ninja. Znak, że morderstwo, mimo późniejszych zapewnień, że było inaczej, sprawiło mu jakąś perwersyjną przyjemność. Kiedy w końcu odnaleziono ciało chłopca, mieszkańcy budynku byli przerażeni, że tak brutalne zabójstwo mogło wydarzyć się w ich miejscu zamieszkania. Śledczy podejrzewali, że to ten sam sprawca, który zaatakował dwóch braci w parku kilka miesięcy wcześniej, ale nadal brakowało konkretnych dowodów, aby dokonać aresztowania. Ale sytuacja drastycznie się zmieniła. Teraz, wiedząc, że mają do czynienia z mordercą, policja przygotowała się na to, co było nieuniknione. Dopóki sprawca chodził wolny, to była tylko kwestia czasu, zanim uderzy ponownie. I oczywiście nie mylili się, bo do kolejnego ataku doszło w maju 1994 roku. Irtyszow obrał sobie za cel 10-letniego chłopca, wchodzącego do budynku mieszkalnego przy jednej z bardziej ruchliwych ulic Petersburga. Po cichu poszedł za nim do środka. Wykorzystał to, co wiedział na temat małych chłopców. Byli ciekawscy, więc opowiedział mu historię o gnieździe gołębi ukrytym na strychu, licząc, że ofiara połknie haczyk.
Nie mylił się, bo kiedy zapytał chłopca, czy pójdzie z nim na strych, żeby obejrzeć gniazdo, on się zgodził bardzo zaciekawiony. Razem weszli na ciemne, ciasne poddasze. Atak nastąpił błyskawicznie. Rzucił się na zaskoczonego chłopaka i zaczął dusić go, aż ten stracił przytomność. Po tym, jak ciało chłopca stało się bezwładne, zabrał się za to, po co tu przyszedł. A kiedy się zaspokoił, nie skończył na tym. Nadal czuł potrzebę krzywdzenia i niszczenia, więc zrobił kolejną rzecz, która nie tylko zniszczyła chłopca psychicznie, ale również pozostawiła go na zawsze niepełnosprawnego. Irtyszow wsadził chłopcu palce do odbytu i rozerwał go, jakby to było nic. A później wstał i odszedł, pozostawiając rannego chłopca. Kiedy się ocknął, ból był tak przerażający, że biedne dziecko nie wiedziało, co się z nim dzieje. Świadkowie mówili, że nigdy wcześniej ani później nie słyszeli takiego wycia. Przerażony sąsiad zadzwonił po karetkę i udało się go uratować. Przynajmniej jego życie, bo reszta była uszkodzona już na zawsze. Opis, jaki chłopiec podał milicji, potwierdził, że mają do czynienia z tym samym napastnikiem. Sprawa nagle trafiła do opinii publicznej, a władze wydały ostrzeżenie o mężczyźnie, który miał około 25 lat, był wysoki i szczupły oraz miał rozjaśnione blond włosy. Pomimo wzmożonej czujności, nadal nie pojawił się żaden konkretny trop. Mieszkańcy Petersburga byli jednak w stanie najwyższej gotowości. Rodzice zaczęli eskortować swoje dzieci wszędzie, skanując wzrokiem każdą twarz. Nikt nie wiedział, kto może być następny, a miasto Petersburg było teraz w stanie wielkiego napięcia. Następny atak miał miejsce w czerwcu 1994 roku. W pobliżu rzeki Newa i tym razem brało w nim udział znowu dwóch chłopców w wieku 11 lat. Kiedy ich zauważył, podążał za nimi cicho, obserwując, aż był pewien, że są sami. Wtedy wykonał swój ruch. Podszedł do nich z pozornie niewinną prośbą, mówiąc, że wrzucił klucze do wody i zapytał, czy mogliby mu pomóc je wyłowić. Chociaż chłopcy byli świadomi szaleńca na wolności, niestety podążyli stereotypowym kierunkiem myślenia. Jeśli ktoś robi takie okropne rzeczy, to zapewne wygląda odpowiednio do okazji, czyli że jest, nie wiem, brudny, brzydki, może tak na pierwszy rzut oka wygląda jak ktoś niebezpieczny. A tu widzieli tylko dobrze ubranego, zapewne szanowanego mężczyznę. I wiem, że to jest duże uproszczenie, ale sami wiecie, że trochę tak to kojarzymy, a przynajmniej dzieci na pewno tak to kojarzą. To nie mógł być ten szaleniec krzywdzący dzieci przecież. Zgodzili się więc pomóc. Podeszli bliżej brzegu rzeki i wtedy Irtyszow zaatakował. Rzucił się na jednego chłopca, grożąc mu, że wrzuci go do wody, jeśli nie zrobi tego, co mu każe. Obydwaj byli w szoku, przerażeni i osaczeni. Żaden z chłopców nie mógł się bronić, a napastnik w ręce miał nóż. Wykorzystał jednego po drugim, zanim uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając ich samych i straumatyzowanych nad brzegiem rzeki. Cała procedura powtórzyła się. Zeznania, poszukiwania i o dziwo pomimo bardzo charakterystycznego opisu, jaki milicja posiadała, nadal nie miała żadnych konkretnych tropów. Nie zgłosił się żaden świadek, a Irtyszow pozostał na wolności. Ale jego nadmierna pewność siebie wkrótce doprowadziła do jego upadku, który nastąpił 29 września. Rodzice w całym Petersburgu uważnie obserwowali swoje dzieci. Igor postanowił obrać sobie za cel inną ofiarę. Tym razem był to nastolatek w wieku około 16 lat. Jak w pozostałych przypadkach, poszedł za nim, kiedy zdecydował, że to właśnie on będzie kolejny na jego liście. W momencie, gdy nastolatek zwolnił i zaczął podchodzić do klatki jednego z budynków mieszkalnych, Irtyszow wiedział, co ma robić. Podszedł szybko i wśliznął się za chłopcem do wewnątrz klatki schodowej. Razem weszli do windy i gdy tylko drzwi się zamknęły, Igor zaatakował bez ostrzeżenia, rzucając się na nastolatka, rękami próbując
uścisnąć mu gardło. Jednak nie spodziewał się, że tym razem ofiara będzie się broniła i drobna budowa Irtyszowa sprawiła, że walka była wyrównana. Nawet gdy Igor powalił chłopaka na ziemię, wcale to nie oznaczało, że zwyciężył. Chłopak stawiał zaciekły opór, a kiedy drzwi na jednym z pięter się otworzyły, chłopak wykorzystał moment zawahania Irtyszowa i uciekł. Napastnik również wyszedł jak najszybciej, ale porażka tylko go rozwścieczyła. Zupełnie nie zamierzał odpuścić. Szedł szybkim krokiem ulicą i szukał kolejnej ofiary. I wtedy niestety zauważył 9-letniego Jusana Konstantina Kosmana. Chłopca, o którym wspomniałam na początku tej historii i nie będę wracała do tych przerażających szczegółów. Irtyszow później powiedział, cytuję: Chciałem zjeść jelita, ale nie mogłem, więc po prostu je żułem. Koniec cytatu. Nie, no nie mogę. Po tym, jak Yusan wpełzł z powrotem do swojego mieszkania, gdzie jego matka znalazła go, został przewieziony do szpitala, gdzie udało się go ustabilizować. Jednak obrażenia, jakich doznał, były katastrofalne i niestety lekarze w Rosji w tamtym czasie nie byli w stanie mu pomóc. Sprawa była bardzo głośna i dotarła również do Ameryki, gdzie grupa lekarzy zaoferowała pomoc dla chłopca. Było to bezprecedensowe wydarzenie, ale cała Rosja chciała pomóc. Zebrano w ciągu 10 dni olbrzymią kwotę, około $500,000, co pozwoliło zorganizować transport dla Jusana, jego mamy i jego babci do Stanów, gdzie poddano go ratującej życie operacji. Ale choć w tamtym momencie może i się udało, a Yusan walczył dzielnie, ostatecznie nie przeżył. Co prawda walka trwała aż 6 lat, podczas których przeszedł aż 30 operacji. Ostatecznie zmarł w 2000 roku. Tuż po tym podwójnym ataku, który przyciągnął uwagę całego kraju, powstały naciski na śledczych, aby powstrzymać tego potwora. Zarówno nastolatek, jak i Yusan podali tak szczegółowe opisy napastnika, że trzeba było to wykorzystać. Sporządzono portrety pamięciowe i zostały szybko wyemitowane w telewizji i wydrukowane w ogólnokrajowych gazetach. Dodatkowo milicja odnalazła krwawy odcisk palca na miejscu napaści na Yusana. W sumie byli przekonani, że należał on do napastnika. Wszyscy byli teraz na haju. Obława trwała i gdyby nie arogancja Irtyszowa, może i by mu się udało pozostać niewykrytym. Ale dzięki Bogu za jego pychę. Pewnego wieczoru, gdy był w barze gejowskim, on i jego koledzy, z którymi siedział przy barze, widzieli wiadomości w telewizji, kiedy na ekranie pojawił się szkic podejrzanego o ataki na dzieci w mieście. Irtyszow, mając już trochę w czubie, powiedział: Patrz, jestem w telewizji. Jego komentarz wywołał dreszcz wśród zebranych osób, a ostatecznie jedna z nich zgłosiła incydent władzom. W tamtym momencie śledczy brali już pod uwagę sprawdzenie barów gejowskich, podejrzewając, że zabójca ma ewidentnie skłonności homoseksualne, a dodatkowo zgłoszenie o pracowniku nieoficjalnego centrum homoseksualnych spotkań, który był podobny do osoby z portretu pamięciowego, oraz jego uwagi na temat tego podobieństwa sprawiły, że było to pierwsze miejsce, gdzie się udali. Funkcjonariusze pojechali do kawiarni Pegas, aby go zabrać na przesłuchanie. Ale kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że podejrzany zbiegł już z Petersburga. Ewidentnie, kiedy wytrzeźwiał, zdał sobie sprawę, że powiedział za dużo. Czuł, że sieć zaciska się wokół niego i zgodnie z informacjami, jakie udało się otrzymać od jego współpracowników, ruszył do miasta Murmańsk. Postanowił przeczekać, licząc, że sprawa trochę przycichnie. Po miesiącu jego przyjaciel miał już go dość i poprosił go, żeby odszedł. W tym momencie Irtyszow poczuł się na tyle pewnie, by wrócić do Petersburga, ale zamierzał nadal przycupnąć na jakiś czas. Żadnych ekscesów, żadnych ataków, aż wszystko się uspokoi. Ale kiedy przyjechał, zdał sobie sprawę,
że nie goni go żaden tłum, a milicja nie jeździ z jego podobizną na banerach, dlatego znów poczuł się pewniej. Wziął swoje rzeczy i zaczął spotykać się ze swoim byłym klientem. Potrzebował gotówki w razie jakby musiał znowu uciekać, a że prowadził rozrzutny tryb życia, nie miał żadnych oszczędności. Musiał również zapewnić sobie nowy lokum, bo miesięczna nieobecność i milicja pytająca o niego sprawiły, że wykopali jego chude dupsko z Pekaza. Trzeba było sobie jakoś radzić, więc podjął znowu szybki zarobek, czyli handel swoim ciałem. Spotykał się w różnych miejscach, ale zawsze miał ze sobą wszystkie swoje rzeczy. I właśnie podczas jednej ze schadzek klient zauważył coś, co przykuło jego uwagę i sprawiło, że w sumie odechciało mu się amorów. Mianowicie zakrwawiony plecak z motywem wojowniczych żółwi ninja. Zaniepokojony nie mógł przestać o tym myśleć i powiadomił służby o tym, co widział. Reszta poszła już szybko i 28 listopada 1994 roku Irtyszow został w końcu zatrzymany. Funkcjonariusze znaleźli plecak i inne elementy garderoby należące do jego ofiar. Odcisk palca znaleziony na miejscu zbrodni również pasował do odcisku pobranego od Irtyszowa. Funkcjonariusze wiedzieli, że teraz mają odpowiedniego człowieka. To, czego potrzebowali jeszcze, to potwierdzenie jego tożsamości. A że ofiar było sporo, bez problemu uzyskano potwierdzenie na okazaniu. Jeden z chłopców zaatakowanych nad rzeką Newą został poproszony o wskazanie mężczyzny, ale kiedy chłopiec zobaczył ponownie napastnika, wpadł w panikę i zaczął krzyczeć. Kiedy w końcu udało się go uspokoić, potwierdził, że napastnikiem był Irtyszow. Pomimo przytłaczających dowodów, Igor początkowo zaprzeczał wszystkiemu, twierdząc, że nie byłby zdolny do takiego bestialstwa. Jednak kiedy stało się jasne, że nie da się wymigać, zmienił taktykę w sposób stary jak świat, czyli zaczął twierdzić, że jest niepoczytalny. Starał się zachowywać nieprzewidywalnie podczas rozmów z milicją, jednak szybko odpuścił, kiedy usłyszał, że zostanie zbadany przez specjalistów. Ostatecznie przyznał się do swoich zbrodni, ale tu pojawił się kolejny problem, bo jego zbrodnie były tak ohydne, że żaden prawnik nie chciał podjąć się jego obrony, tworząc w ten sposób zawieszenie prawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Irtyszow musiał mieć prawo do sprawiedliwego procesu, czyli między innymi do reprezentacji prawnej. Ten impas trwał ponad rok i ostatecznie w maju 1996 roku rozpoczął się jego proces, który musiał się odbyć za zamkniętymi drzwiami, z dala od publiczności, ponieważ ludzie mieli swoje plany co do niego. Chcieli go porwać i wymierzyć sprawiedliwość po swojemu. Mieszkańcy Petersburga byli żądni krwi, a Irtyszow szlochał, błagając sędziego o uznanie go za niepoczytalnego i wysłanie do zakładu psychiatrycznego. Wszyscy wiemy, co dzieje się z więźniami, którzy krzywdzą dzieci. Jednak eksperci medyczni doszli do wniosku, że chociaż cierpiał na problemy ze zdrowiem psychicznym, to po wszystkim, co zrobił, nadal odróżniał dobro od zła. A teraz chciał jeszcze litości? Sędzia wydał wyrok śmierci, który został zamieniony na dożywocie, ponieważ Rosja zniosła karę śmierci wkrótce po skazaniu. Został wysłany do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, by spędzić tam resztę swoich dni. Męka Irtyszowa dopiero się zaczęła. Płakał całymi dniami i błagał władze, żeby jeszcze raz go zbadały. Ciągle grał kartą szaleńca, ale nikt mu nie wierzył. Pozostali więźniowie go nienawidzili i chcieli go zabić. No ale musiał z tym żyć i jakoś radzić sobie z tym, co na niego czekało. Po ponad 2 dekadach tego udręczonego życia Irtyszow zmarł na zawał serca w 2021 roku. Jego zbrodnie były tak poważne, że niektórzy ludzie w Rosji próbowali usunąć wszystkie jego dane z internetu. Do dziś ta sprawa nie jest wcale aż tak dobrze znana, a na pewno nie jest szeroko omawiana.
Przyznam szczerze, że wcale mnie to nie dziwi. Dziękuję, kochani, wszystkim, którzy wytrzymali do końca. Przyznam szczerze, że jest to jedna z cięższych spraw, tak jak wspomniałam na początku, o której Wam opowiedziałam. I zapewne słyszeliście, że kiedy opowiadałam o biednym Jusanie, niejednokrotnie głos mi zadrżał, ciężko mi było nagrać te fragmenty. Mam nadzieję, że oddałam choć część tego, co czułam, nagrywając ten fragment. Wiem doskonale, że nie każdy podejmuje się tak trudnych tematów, ale przyznam szczerze, że one mnie dość mocno interesują i intrygują, i nie wiem, jak długo będę w stanie jeszcze pociągnąć takie tematy ciężkie, ale jak długo będę, tak będę Wam je tutaj przedstawiała, bo myślę, że warto. I nie ma też co tego obsypywać lukrem, bo nie ma co. Mówię tak, jak było, tak jak czuję. Więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy dali radę wysłuchać tego odcinka, bo to był jeden z cięższych, jaki Wam opowiadałam. Serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejne odcinki. Bardzo proszę o jakiś komentarz, jakiś like, będzie mi bardzo miło. Wiecie, że lubię odpisywać Wam na nie. Również Was zapraszam na moje social media, gdzie jestem aktywna i nawet jeżeli czasami nie wrzucam, zdarzają się jakieś przerwy krótkie, to jednak zawsze jestem, jednak zawsze sprawdzam, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. No i jak zwykle dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się, że chcą wspierać mój kanał. Jestem bardzo Wam za to wdzięczna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i przepraszam Was bardzo za to, że dziś nie udało mi się tego odcinka wrzucić dla Was troszeczkę wcześniej, pomimo tego, że no, staram się Wam jednak wcześniej udostępniać te odcinki dla osób, które mnie wspierają. Niestety wróciłam dopiero z urlopu, który pierwszy odbyłam od wielu lat w Polsce z moją rodziną i po prostu się nie wyrobiłam. Więc wybaczcie mi, obiecuję, że kolejne odcinki będę Wam udostępniała wcześniej. A wszystkich, którzy chcieliby również wcześniej mieć dostęp do materiałów, które dla Was przygotowuję, zapraszam do wspierania mojego kanału. Dziękuję, kochani. Teraz uciekam pracować nad kolejnym odcinkiem. Pa!